Disciples to jedna z tych turówek fantasy, o której raczej głośno się nie słyszy. Niemniej ma ona tłumy oddanych fanów. Dziś opowiem wam, jak ta pozostająca w cieniu Heroesów seria budowała swoją legendę i jak zmieniała się na przestrzeni kolejnych odsłon. Na końcu zobaczymy, czy seria dalej żyje i czy nowa odsłona ma szansę powodzenia. Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Mamy rok 1999. Cała scena strategii turowych obraca się wokół jednej gry – Heroesów 3. Ogromny sukces produkcji 3DO i New World Computing doprowadził do powstania licznych naśladowców. Jednym z nich miało być dzieło studia Strategy First, znanego ze strategii takich jak Galactic Civilization lub pierwszych wersji Hearts of Iron i Europa Universalis, które wydawało z Paradoxem. W tym samym roku co Heroesy 3 wydają oni swoją grę Disciples Sacred Lands. Gra od razu wyróżnia się z tłumu. Po pierwsze, zamiast radosnych, kolorowych Heroesów postawiono na mroczne dark fantasy z ponurą oprawą graficzną i bardziej dojrzałą fabułą. Po drugie, podczas gdy w Heroesach stawialiśmy na ogromne armie, w Disciples miały być one mniejsze. Jednak każda jednostka zdobywała doświadczenie po każdej bitwie. W dodatku gra dawała możliwość zrekrutowania kilku klas bohaterów, a każdy miał inną ilość jednostek, które mógł mieć pod swoją komendą. W grze rywalizują 4 frakcje. Imperium, które składa się głównie z ludzi, górskie klany, czyli krasnoludy i olbrzymy, hordy nieumarłych i przeklęte legiony, czyli demony. Każda z własnym klimatem, jednostkami i kolorystyką świata. Akcja toczy się w mrocznym świecie Nevendar, w którym wspomniane 4 frakcje walczą o przetrwanie i dominację. Każda z nich pragnie zdobyć święte ziemię o wielkiej mocy i znaczeniu religijnym. Konflikt napędzają proroctwa i wzajemna nienawiść, a każda kampania ukazuje konflikt z własnej perspektywy. Na tle narasta napięcie między bogami wpływającymi na swoich wyznawców. To opowieść o narodzinach Wielkiej Wojny, która definiuje dalsze dzieje świata. Jak wspomniałem, w 1999 roku rynek strategii turowych był bardzo zdominowany przez Heroes of Might and Magic 3. W tym świetle Disciples Secret Lands było debiutem skromnym. Dostał przyzwoite, ale nie zachwycające oceny, oscylujące wokół 5 a 7 na 10. W wielu graczach nie wywołał wielkiego echa. Mimo wszystko stanowił solidną alternatywę dla słodyczowego stylu Heroesów z cięższym klimatem, mrocznym fantasy i dojrzalszą atmosferą. To właśnie ta część dała fundament pod to, czym Disciples miało się stać. Świat Nevendar, uniwersum, frakcje i klimat. Strategy First, nauczone na poprzedniczce, postanawia wypuścić drugą odsłonę, zanim do sklepów trafi 4. odsłona Heroes of Might and Magic. Wiedzieli, że w ten sposób zaskarbią sobie graczy, którzy mogliby sprawdzić Disciples 2 jako oczekiwanie na Heroesy 4. Disciples 2 Dark Prophecy zostaje wydane w 2002 roku. Była to bezpośrednia kontynuacja Sacred Lands, osadzona w tym samym świecie. Wciąż dostępne te same frakcje: Imperium, górskie klany, przeklęte legiony i hordy nieumarłych. Wersja ta odniosła większy sukces, zarówno pod kątem popularności, jak i oceny. Dlaczego ta część wypaliła? Mechanika znana, ale rozbudowana. To pozwoliło fanom odkrywać więcej strategii, zarządzać armią, frakcjami i planować kampanię. Dodatki zwiększały replayability, wprowadzając m.in. nowe frakcje, jak chociażby elfy, nowe kampanie, co dawało dużo dodatkowego kontentu. Oprócz tego po premierze największego rywala, czyli Heroesów 4, które mocno podzieliły fanów, którzy po dziś dzień dzielą się na spierających się, czy jest to najlepsza, czy najgorsza odsłona serii. Ci, których odrzuciła 4, szybko spróbowali Disciples 2 i gra wciągnęła ich bez reszty. Dzięki temu seria stała się realną alternatywą dla innych turowych strategii fantasy. Miała własny styl, klimat i lojalnych fanów. Fabuła kręci się wokół powrotu demonicznego boga Betrezenana, który chce odzyskać fizyczną formę i ponownie pogrążyć świat w chaosie. Każda frakcja próbuje przeszkodzić lub pomóc w spełnieniu proroctwa. Wyprawy bohaterów przeplatają się z manipulacjami bogów oraz intrygami frakcji. Ziemię Nevendar ogarnia apokaliptyczna burza wydarzeń, budując napięcie pod dalszy rozwój serii. To najciemniejszy i najbardziej, nazwijmy to, biblijny w tonie rozdział serii. W kolejnych latach ukazały się dodatki, m.in. Disciples 2 Rise of the Elves, czyli dodanie frakcji elfów, a także inne rozszerzenia i wydania kompilacyjne. Dodatek Rise of the Elves z 2003 roku ujawnia, że elfy, do tej pory stojące z boku konfliktu, również mają swoje proroctwo i własną misję. Zmuszone do działania po zniszczeniu ich lasów, elfy włączają się do wojny, by chronić naturę i równowagę.
Ich kampania przedstawia ich wewnętrzne podziały między tradycjonalistami a zwolennikami bardziej agresywnej polityki. Fabuła rozszerza świat i podkreśla, że żadna frakcja nie może pozostać neutralna. Mimo dużego sukcesu Disciples 2, około 2004 roku Strategy First znalazło się w poważnych problemach finansowych. Według dokumentów firma miała duży dług, co zmusiło ją do złożenia wniosku o upadłość. W 2005 roku Strategy First została przejęta przez amerykańskie przedsiębiorstwo Silverstar Holding. Po tym przejęciu firma, choć nadal istniała, już nigdy nie wróciła do formy. Struktura, zasoby, możliwości produkcyjne były drastycznie ograniczone. W praktyce Strategy First przestało być znaczącym deweloperem. Zmieniła się rola firmy, zamiast producentem stali się wyłącznie wydawcą, co zmniejszyło jej zdolność do samodzielnego tworzenia dużych projektów. Kiedy przyszło do produkcji kolejnej odsłony, czyli Disciples 3, Strategy First jako wydawca zdecydowało się zlecić ją zewnętrznemu deweloperowi. Początkowo produkcję powierzono studiu MIST Land South, powiązanego z Game Factory Interactive, jednak w 2006 roku Strategy First ogłosiło, że zerwało umowę. Oficjalnie nigdy nie wyjaśniono dlaczego. Ostatecznie za projekt Disciples 3 odpowiadało studio .dat, dziś często zapamiętywane jako rosyjskie studio deweloperskie. A produkcja już nie odbywała się wewnątrz Strategy First, tylko u zewnętrznych wykonawców. To rozwiązanie było w praktyce naturalnym rezultatem słabnięcia Strategy First jako samodzielnego dewelopera, ponieważ firma nie miała już zasobów, by prowadzić duże projekty od początku do końca. Disciples 3 Renaissance przeniósł serię w przestrzeń 3D. Grywalne mapy, trójwymiarowe miasta i trójwymiarowe pola bitwy. Tym razem w nasze ręce oddano nie 4, a tylko 3 główne frakcje. Imperium, Elven Alliance i Legiony Przeklętych oraz kampanie fabularne dla każdej z nich. Historia jest podzielona na 3 główne kampanie: Imperium, Legionów oraz Elfów. Każda opowiada o innej części wielkiego proroctwa związanego z wybrańcem przeznaczenia i ingerencją bogów. W tle trwa nowa faza wojny o duszę i ziemię Nevendar, a działania bohaterów splatają się ze wzrostem potęgi bogów i demonów. Bohaterowie mierzą się z boskimi intrygami, zdradą i ciągłym konfliktem między światłem a ciemnością. Całość tworzy historię o kolejnym odrodzeniu, które ma zmienić układ sił w świecie. Poza silnikiem 3D w tej odsłonie jednostki dostały więcej możliwości. Nie tylko standardowy atak, ale i też umiejętności specjalne typu czary, buffy i tym podobne. Z jednej strony ta odsłona miała dużą chęć modernizacji i pójścia z nowymi trendami. Z drugiej część graczy i krytyków uznała, że gra straciła trochę ducha klasycznych odsłon. Mechanika, która wcześniej była prosta, ale satysfakcjonująca, teraz stała się bardziej skomplikowana, cięższa i przekombinowana. Trzeba też pamiętać, zmiana dewelopera często niesie ryzyko. Nowy styl, inne priorytety, co nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniami starej bazy fanów. Rok później gra doczekała się rozszerzenia Resurrection, które przywróciło frakcję Hordy Nieumarłych z poprzednich odsłon i to właśnie wokół tej frakcji, ich królowej Mortis, skupia się cały dodatek. Mortis po raz kolejny próbuje odbudować swoją potęgę, by odwrócić skutki wcześniejszych wydarzeń i wzmocnić armię żywych trupów. Kampania ukazuje jej próby manipulowania losami Nevendar i odzyskania władzy nad śmiercią. To opowieść o zemście, desperacji i odwiecznej ambicji Mortis, która nie potrafi pogodzić się z upływem czasu. Dodatek stanowi mroczny komentarz do wydarzeń z podstawki. Po bardzo długiej przerwie, gdzie ostatnia duża odsłona to Disciples 3 z 2010 roku, w 2021 wydano Disciples Liberation. Twórcą jest studio Frima Studio, a wydawcą Calypso Media. Liberation to ponowne odświeżenie, mroczna fantastyka, świat Nevendar, turowe walki, ale też duży nacisk na kampanię fabularną. Ponad 80-godzinna kampania, 270 misji i 5 zakończeń. Gracze mogą rekrutować jednostki z różnych frakcji, rozwijać bazę, podejmować decyzje wpływające na świat. Bardziej RPG niż klasyczna turówka. Odbiór gry był jednak mieszany. Krytycy ocenili grę raczej średnio i na Metacritic oscylują wokół 7 na 10. Wśród graczy opinie są bardzo podzielone. Część docenia fabułę i ambicje, inni krytykują, że to już nie to samo co klasyczny Disciples, uproszczona mechanika, mniejszy nacisk na strategię, więcej RPG i narracji. Byli tacy, którzy szybko grę odrzucili, czuli, że to co dostali nie pasuje im do ducha serii. Gracz wciela się w Ivianę, najemniczkę o tajemniczym pochodzeniu, która przypadkiem otwiera portal do starożytnej twierdzy Ilian. Stopniowo Aviana odkrywa, że jest kluczową postacią w boskim konflikcie, a jej decyzje mogą na zawsze zmienić Nevendar. Podczas kampanii podejmuje moralne wybory, które prowadzą do sojuszy lub wrogości z głównymi frakcjami świata. Opowieść dotyczy wolności, władzy i ciężaru przeznaczenia. Gra posiada kilka zakończeń zależnych od wyboru gracza i tego, komu Aviana ostatecznie zaufa.
Liberation to bardziej historia, wybory i narracja niż tylko budowanie armii i podbijanie terytoriów, co oczywiście mocno podzieliło wieloletnich fanów. Po ponad 10 latach przerwy Freema i Calypso próbowali odświeżyć markę, nadać jej nową tożsamość, co nie do końca się jednak udało. W tym roku w nasze ręce ma zostać oddane Disciples Domination. Na ten moment wiemy, że twórcą będzie jeszcze inne studio, Artefact Studio. Akcja gry ma toczyć się 15 lat po wydarzeniach z Liberation. Gracze wrócą do świata Nevendar, znów będą prowadzić armię, podejmować decyzje, walczyć z frakcjami i tym razem jednak z nową narracją i mechanikami. Po raz kolejny jest to próba przywrócenia serii do życia. Nie wiadomo, czy Domination przyciągnie dawnych fanów, czy raczej spróbuje zbudować nową społeczność. Dajcie znać w komentarzach, jak zapatrujecie się na tę odsłonę. Disciples to seria, która miała odwagę być inna. Mroczna, brutalna, mniej kolorowa niż konkurencja, co dawało jej unikalny styl. Wiele osób, które grały w Disciples, wspominają z sentymentem za klimat, muzykę, frakcje oraz świat. Nawet jeśli nigdy nie zdobyła masowej popularności jak duże marki, miała swoje miejsce, grono oddanych fanów i znaczący wpływ na gatunek turowych strategii fantasy. Nawet jeśli nowe odsłony nie cieszą się taką sympatią wśród graczy i seria sama do końca chyba nie wie, co chce ze sobą zrobić, tak pamiętajmy, że dalej możemy wrócić do Disciples 2 lub zagrać w nie po raz pierwszy, jak ja to zrobiłem, przygotowując się do tego materiału i chcąc poznać fenomen tego mrocznego kuzyna Heroesów, jak się o nim zwykło mówić. Jeśli sami chcecie sprawdzić tę kultową pozycję, wpadnijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, u którego Disciples 2 wraz z dodatkami można kupić za naprawdę śmieszne pieniądze, a kupując linku w opisie wspieracie również dalszy rozwój naszego kanału, za co z góry dziękujemy. Jeśli dotarłeś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję za uwagę i proszę o zostawienie suba na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli Ci się podobało, kliknij łapkę w górę i napisz jakikolwiek komentarz, aby algorytm mógł pchać ten filmik dalej. Przypominam, że na kanale znajdziecie już historię serii Heroes of Might and Magic, więc jeśli jeszcze tego nie robiliście, to polecam ją nadrobić. My się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.